Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy 355-metrowy schron kolejowy. W schronie tym chowano pociągi sztabowe III Rzeszy przed nalotem. Ale zanim wejdziemy do środka, to chciałbym wam pokazać razem z chłopakami kilka tutaj elementów, które znajdują się na zewnątrz. Więc zaczynajmy. Zapraszamy. Dziś zabierzemy Cię na wyprawę do czeluści ponad 350-metrowego bunkra kolejowego. Miał on ochraniać pociągi sztabowe III Rzeszy przed nalotami bombowymi. Wzdłuż głównego ciemnego tunelu biegnie drugi podzielony drzwiami gazoszczelnymi, a na ścianach dalej widnieją niemieckie napisy. Naokoło doskonale zamaskowanego schronu znajdują się inne zabudowania, które również z nami odwiedzisz. Bunkier jest unikalny na skalę światową i naprawdę ogromny, dlatego zacznijmy naszą przygodę. Schron jest niewyobrażalnie wielki, no w sumie miał mieścić ogromne składy pociągów i wagonów. Ale słuchajcie, co jest jeszcze najciekawsze, zobaczcie dookoła, wszędzie jest las. On był zamaskowany, żeby go nie było widać, bo się oczywiście bali nalotu. A teraz wam pokażę, jak maskowali sam schron, no bo drzewa to drzewa, ale jeszcze on był przykryty siatką. Tak jak tutaj możecie zobaczyć takie wystające metale, one są poucinane. One się ciągną po całej długości i po bokach i górą, tam u góry są jeszcze wyższe. Słuchajcie, właśnie na tym była naciągnięta siatka maskująca. Oprócz tego, że dookoła był las, który nie pozwalał, że tak powiem, wykryć przez tego schronu przez samoloty, to jeszcze oprócz tego on był cały pokryty siatką. No teraz już jest pokryty mchem i to jest bardziej maskujące chyba jak ta siatka. No ale taki mieli patent na to. Pamiętasz, jak czytaliśmy historię tego miejsca? Jedna z legend a propos tego tunelu opowiada o tym, że gdzieś tutaj są schowane tunele, w których magazynowano broń i były warsztaty wojenne. Oczywiście nikt ich nie znalazł, ale może my będziemy tymi, którymi się to uda. Może się uda, zresztą tak naprawdę Niemcy, uciekając z tych terenów, pozabierali wszystko, co się dało najcenniejsze i zostawili rzeczy, które już nikomu się do niczego nie przydadzą. I kolejna rzecz, to zobaczcie, idziemy takim podwyższeniem, jakbyśmy szli peronem. Zobaczcie, tutaj jest wjazd na pociąg, a my jesteśmy na podwyższeniu. Dzisiejsza wyprawa powstała przy współpracy z firmą Polish Custom Knives i do wygrania będzie taki oto ręcznie robiony nóż LKW, ale więcej o tym pod koniec filmu. Zresztą słuchajcie, jakiś czas temu robiliśmy test, właśnie może nie konkretnie takiego noża, ale też LKW dla Polish Custom Knives, więc tutaj albo tutaj, bo nigdy nie pamiętam gdzie, może wam się teraz wyświetlić karta przekierowywująca was do tego filmu, ale na nas czeka ta oto czeluść. Chodź. Możesz mi wsadzić do pochewki nóż. Zobaczcie zresztą, że peron jest jakby po tej stronie, czyli ten pociąg miał drzwi z jednej strony. No zgadza się. To jak tramwaje. No tak, zgadza się. Tutaj jakby nie było, też mogło coś wyjść jak najbardziej, ale to jest widać, że to jest szersze i większe, jakby było bardziej przeznaczone dla normalnych ludzi, którzy mogą się siebie. Wentylacja. Ona biegnie przez cały tunel. A w tak zwanym międzyczasie doszliśmy do miejsca, w którym jest ten drugi tunel. No dobra, to zobaczmy. Wbijajmy. Tylko... Głęboko tam jest? Masz buty na zmianę? Tak, żeby skarpet pojadę. No to zostałeś wybrany tutaj przez nas szybko. Czy my nauczymy się kiedyś brać kalosze ze sobą? No w sumie mamy kalosze chyba od początku naszych wypraw i wzięliśmy je tylko raz. Za dużo miejsca zajmują kalosze. Ale my nawet o nich nie myślimy. No ale no, kto nie ma w głowie, ten ma, można powiedzieć, dosłownie w nogach. W nogach będzie miał. Łukasz, to idź wzdłuż tego korytarza i wyjść następnym wyjściem, jeżeli będzie. On nie idzie wzdłuż, on zakręca. To nara. Cześć. Tylko tak, to jest właśnie korytarz równoległy do tego głównego tunelu. Oczywiście śmialiśmy się z tą legendą o podziemiach, bo to jest jedna z takich typowych miejskich legend opowiadających o starych poniemieckich tunelach, czy Uber broniach poniemieckich, które oczywiście miały... Kurde, jakie to jest zardzewiałe. Które miały przezwyciężyć szale zwycięstwa na korzyść Niemiec. Ale nie powiem, taki promyczek nadziei gdzieś się tam
zawsze tli, że będziesz akurat tą osobą, która znajdzie te wejście do tuneli. To, co mnie tutaj jeszcze zachwyca, jakbyś mógł przyświecić latarką w sufit, to zobaczcie, to jest wszystko wykonane z metalu. I do tego jeszcze się nie dobrali. Podejrzewam, że dlatego, że dostęp do tego jest dosyć ciężki. Dokładnie, bo na przykład zobacz to, co jest tutaj nad twoją głową i również drugie takie jest po drugiej stronie, to też mogły być tędy biec jakieś kable, a tu jest jakiś syp albo wentylacja była. Zobacz, tutaj masz jeszcze możliwe, że to były rury wentylacyjne. Widzisz to, co jest nad tobą? Tutaj też jest jakiś wyciąg i ten wyciąg, słuchaj, zakręca i prawdopodobnie wylatuje tędy, tą rurą. Wiesz, a tam jest wyjście w ogóle na powierzchnię. Ta mogła być jakaś tłoczone powietrze, wiesz? W tym momencie zrównaliśmy się poziomem. On ten pociąg jakby wjeżdżał na górę. To w ogóle tutaj Albo wjeżdżał na górę, albo dojeżdżał Konrad tylko dotąd. Bo nawet zobacz, że dotąd są tylko szyny. Widzisz? Jakby tylko dotąd widać podkłady. Dotąd były. Tutaj masz koniec szyny, która jest rzeczywiście w tym momencie tutaj, a dalej jakby już nie masz Było takie podniesienie, tylko jeszcze była taka historia, że już jakby Niemcy uciekli, weszli Rosjanie, to Związek Radziecki, to właśnie w tym miejscu naprawiali silniki, znaczy przeładowywali do napraw silniki od czołgów z frontu były zabierane. Potem możliwe, że zalali betonem po prostu te tory, które są. I zrobili rampę. I zrobili rampę, żeby tutaj można było normalnie wjechać ciężkim tirem, ciężką ciężarową, która ma na pace. Zobaczymy, jak się końcu to wygląda. No. Bo jak jest normalne wyjście, to znaczy, że rzeczywiście tak mogło być. Dalej, w tym miejscu widać przerwę. Tu, gdzie stoję, jest nadal taki jakby betonowy rampa. I zobaczcie, jest jakby krawędź. I w tym momencie, tutaj, w tym miejscu normalnie czy mogły wjeżdżać pociągi. Zobaczcie, że tutaj znowu jest rampa. Więc bardzo prawdopodobne jest to, co mówiliśmy, że to zostało zalane po prostu czymś, że mogły wjeżdżać tędy samochody. Obiekt w założeniu miał właśnie być schronem dla, można powiedzieć, mobilnych pociągów dowodzenia, takich mobilnych kształtów dowodzenia. Aczkolwiek nigdy nie zostały użyte zgodnie z przeznaczeniem. Przez dłuższy czas były tutaj magazyny, tudzież warsztaty wojskowe i przy budowie tego wszystkiego pracowała naprawdę masa ludzi. Na początku około 1800, a w punkcie kulminacyjnym około 300 000 osób. Tylko oczywiście to nie byli tylko zwykli pracownicy dostający pensję, ale w większości robotnicy przymusowi, głównie Polacy zresztą. Anish Bistlichen für die Weiferwagenguterwagen. Wagen to wagon pewnie. Ale w sumie fajnie jest znaleźć coś. Co jeszcze zostało, to, że po Niemcach, nie tylko Prawda? po Rosjanach, a ZSRR. Mega akcja. Pierwszy raz w ogóle coś takiego widzę. Tutaj jest wyjście na zewnątrz, ale pierwszy raz widzę tak dobrze zachowane. Tutaj jest wyjście na zewnątrz, więc poczekamy na Łukasza, wyjdziemy, a później dopiero wrócimy i dojdziemy do końca schronu. Masa betonu, jak w typowym schronie. Stalowe wzmocnienia, masa betonu, stalowe wzmocnienia, masa betonu. Tylko jedno zasadnicze pytanie. Kto i po co to przekuwał? To widać, że było... Ktoś tu pracował młotem pneumatycznym. Tutaj jest naprawdę mega echo i posłuchajcie sobie. Subskrybuj, pibuj, nasz kanał, ano. Trochę to źle wyszło. Teraz widać, jak Łukasz idzie, to zobaczcie na ziemi. Widać idealnie, że ten środek jest dolany, nawet jest innym betonem zrobiony. Więc zapraszam. Ale dzisiaj chłopieje. W ogóle dzisiaj, słuchajcie, mamy, nie wiem, 500 stopni. 30 000 stopni Celsjusza. Wszystkie. Proszę, jakie ładne wyjście. O! I znowu czuć skwar. Ciekawe, czy ten asfalt to został nalany później, czy już był wcześniej. No ale wydaje mi się, że jak tam pociągi wjeżdżały, no to na początku tam było rzeczywiście ta rampa dla ludzi przechodzących i wjazd na pociągi, bo to by było za krótkie. A dopiero później, po tym jak Rosjanie wkroczyli ZSRR,
Wylali ten asfalt właśnie do tego, żeby... No tak, już nie musieli się ukrywać, więc... No właśnie, szczególnie, że Niemcom zależało na tym, żeby nie było widać tego z powietrza. Gdyby ktoś puścił patrol, miejscowy zobaczył asfalt, że nie coś tu byłoby jest. widać, dokładnie. Zobacz, tu już jest niżej, chociaż też zostały takie stalowe zawiasy od przejścia. Ile komardulców. No to co się spodziewałem, puste pomieszczenie, ale jeżeli tutaj była kotłownia, tu jest dziura i tam był taki mały budyneczek, to tędy mogli zwalać węgiel na przykład. I zobacz, tak jak wtedy mówiłem, że był taki kawałek betonu, tylko że w tamtym pomieszczeniu jakby go nie było, przebiegający, jak gdyby to wypadło, to była dziura. Przypomina mi się taka scena z Nagiej Broni, gdzie Leslie Nielsen idzie z którymś z tych doktorów. Też przechodzą obok jakichś drzwi i kamera tak chamsko przychodzi obok drzwi, że widać są zrobione. Zobaczcie, tam widać jeszcze wentylację. Ale tu jeszcze jest jakiś jeszcze jeden budyneczek. Zobaczcie, jak są w ogóle tutaj ścieżki wydeptane, więc to jest bardzo popularne miejsce tutaj w okolicy, dużo ludzi je odwiedza. Tu mamy tą resztę, co chłopaki weszli i tu jest jeszcze jeden budynek. Może to była jakaś, nie wiem, stróżówka? Tutaj z tej strony jest ulica, więc równie dobrze tak mogło być, że po prostu tutaj stał ktoś na szlabanie, otwierał i puszczał resztę. A ja sobie wrócę do chłopaków, bo za chwilę będziemy z powrotem wchodzić do tunelu i przejdziemy do samego końca. Powiem Ci, że to mogło być właśnie miejsca na jakieś agregaty. Tam do kotły. A to nie był jakby jakiś powiedz? No ale tutaj nic lepszego Ci nie wjechało. I zobacz, że to było metalowe. To były takie kręty. Więc tutaj ludzie tylko mogli wchodzić. Chcielibyśmy Wam pokazać drzewko z tego względu. Zobaczcie, że jego korzeń sięga do ziemi, Tak. idzie i tak naprawdę na samą górę do drzewka. Jest trochę upośledzone, jak widać. Ale natura zyskuje swoje, bo to na pewno było do wzmocnienia siatki maskującej, a tu myk sobie drzewko urosło. Ale wiesz, ono Fajnie to- normalnie no. pomiędzy betonami rośnie. Pyk, pyk, pyk i dopiero tam u góry gdzieś wychodzi. Właśnie zobacz, że ten korzeń jest dłuższy 4 razy niż samo drzewo. Fenomen. Bunkier, schron, który może wytrzymać na lotniczy, a drzewo potrafi przebić przez nie. To jest idealny przykład tego, w jaki sposób, jak będzie koniec świata, przyroda odbierze to swoje. 5000 lat i będzie tak jak na początku. I tym optymistycznym akcentem wejdźmy z powrotem do bunkru. Zobaczcie, że teraz już ani z tej strony nie widać światła. Zgaśmy wszyscy latarki, pokażemy widzom, jak tutaj naprawdę jest ciemno. Dobra, na 3-4. No i widać tylko plamki, bo jest przepalona matryca w lustrzance. Nie widać nic, kompletnie nic. Wyłącz lampę na chwilę. Nastała ciemność, nastała jasność. Nastała hiperwiosna. Boisz się ciemności? Wow! A po co oni to robili? I tam widać końcówkę właśnie od motu pneumatycznego. Bo przecież to było jasne, że tam szedłeś tamtą stroną i był tunel. Ktoś wszedł tutaj jakby do takiego drugiego tunelu, to przecież po co on się przebijał? Wiadomo, że tam przebije się do tunelu. Tutaj widać, jaka to jest masa betonu, co nie? No i zwróćcie uwagę na te zbrojenia przecież. Beton, zbrojenie, beton, zbrojenie, beton, zbrojenie. Myślę, że to atak bomby mogłoby wytrzymać. Znaczy jeszcze zależy jaki, tak? Bez kitu jakby ktoś tam kłuł. Ale zobacz, tu są, o, takie odwierty boczne, widzisz? Tak, właśnie z Konradem myśleliśmy o tym, czy to przypadkiem nie było nawiercane, żeby później to Wysadzić, albo robili jakieś odwierty próbne, albo to może były tutaj, w tym miejscu była zaczepiona maszyna, o coś się opierała i dopiero wtedy wierciła środkiem. No ciężko mi powiedzieć, to w ogóle jest jakoś pod skosem zrobione. Tak jak Wam obiecaliśmy, wspólnie z firmą Polish Custom Knives przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania będzie taki oto zupełnie nowy, ręcznie robiony nóż firmy LKW. Ale co zrobić, aby wygrać? Wystarczy, że zasubskrybujecie kanał Polish Custom Knives
i w komentarzu napiszecie, dlaczego ręcznie robione noże są lepsze od tych produkowanych masowo. Lub też nie, ale wszelkie niezbędne informacje macie w opisie tego filmu. I tutaj kończy się nasza wyprawa po 350-metrowym schronie. Było ciemno, mokro, ciasno, czyli to, co lubimy najbardziej. Jeżeli Wam się podoba nasza praca, to dajcie suba, zobaczcie nasze ostatnie filmy. Pamiętajcie, że mamy Instagrama, Facebooka, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. Cześć!